Ten film powstał na podstawie pani własnej powieści. Proszę nam powiedzieć, kiedy ją pani napisała i jak doszło do tego, że ona została zekranizowana. Yeah, I wrote the novel first some years ago, 3 years ago, in Paris, and then based on the novel, I wrote the film, the script. Napisałam tą powieść jakieś 3 lata temu w Paryżu i później na tej podstawie stworzyłam scenariusz. And I think the story is very, in a way, is very natural for me. It's a kind of story a filmmaker from Chinese village would want to write, about the radical development of the whole country. So it was a very natural process, very quick. I wrote a story. Napisałam to bardzo szybko, to było takie dla mnie dosyć naturalne. Myślę, że to jest taki scenariusz, który napisałby reżyser z małej wioski, który chciałby pokazać taki radykalny rozwój. So this is like a very personal experience when my childhood grew up with those old people in the village and their desperation and despair. But on the intellectual level, when I was writing this novel, I was reading this Soviet novel by Mikhail Bulgakov called Master and Margarita. And it's kind of really intellectual reference for me to write this film. Także dla mnie to było bardzo też osobiste doświadczenie ze względu na to, że dorastałam w takiej małej wiosce z dużą ilością starszych ludzi i widziałam właśnie desperację w ich oczach. A jeśli chodzi o takie odniesienie intelektualne, to dla mnie bardzo ważna była książka Michała Buchakowa Mistrz i Małgorzata, którą czytałam właśnie w tym czasie i bardzo wiele odniesień właśnie stamtąd pochodzi. To ciekawe, bo w filmie nie pojawia się Mistrz i Małgorzata, natomiast pojawia się Anna Karenina. I tutaj można też poszukać jakichś paraleli między pani filmem a powieścią Tołstoja? Because there's many funny reference in my film. I think really my obsession, because I start my early life as a writer when I was in a province in South China. So when I was a teenager, like 13, 14, reading lots of Russian literature. And you see Anna Karenina is in the film because I think this is a book. Anna Karenina's most of educated Chinese would read, would understand this joke, Is this woman, Kwok-Yun, presents Anna Karenina or not? And then another dirty joke in the film, of course, it's Tropical of Cancer by Henry Miller. And that's my personal joke. Myślę, że w mojej książce jest bardzo dużo śmiesznych odniesień do literatury, dlatego że tak naprawdę zaczynałam od pisania. Pisałam już wtedy, kiedy mieszkałam w prowincji południowych Chin. Kiedy miałam tak 14-13 lat, to zaczytywałam się właśnie literaturą rosyjską, dlatego właśnie to odniesienie do Anny Kareniny, dlatego że wydaje mi się, że jest to taka książka, którą intelektualista w Chinach by mógł przeczytać i zrozumieć, stąd właśnie odniesienie, żarty oparte na tej książce, a także żarty dotyczące te, które widzieliśmy, książki Henry'ego Millera. Because I remember when I was young, was very eager to read all the Western literature, but most of the literature translated is very different. For example, I was reading Tropical of Cancer. I don't remember so much stuff about sex. No, it's like 10%, And so that was my memory of Tropical of Cancer. And then when I came to London to study film some years ago, first thing I said, look, I'm going to find out what's English version. I couldn't believe it, Właśnie w tym okresie, kiedy chciałam przeczytać w młodości jak najwięcej literatury zachodniej, zdawałam sobie sprawę z tego, że w wersji chińskiej przetłumaczona jest ona zupełnie inna. Kiedy czytałam Zwrotnik Raka, to tak naprawdę może 10% z opisów seksu znajdowało się w tej książce. Dlatego, kiedy pojechałam do Londynu, żeby studiować film, żeby uczyć się filmu, to przeczytałam szybko tą książkę, żeby zobaczyć tak, jak ona naprawdę wygląda. And I think that I mentioned the Master Margarita during my writing is I was thinking a country like Russia or China went through, I think also Poland went through very dramatic change in the last 100 years. The social form, the ideology, the war is so dramatic. And how do you present a country, say the last 50 years change in a bit
you try to transcendence the very realistic change. So rather than like a documentary, you have something beyond the reality, which in my film is you have for this object in the ending. And these two character, which is a strange character, the bicycle man never speaks, come from somewhere we don't know. And then this strange American fell in the rice fields and then come back in the end. So these three elements is kind of the UFO elements, which I think I cannot compare this, with Master Margarita, but I think the idea was I try to borrow some kind of surreal elements to support this film is largely based on the reality China had in my film. Kiedy pisałam właśnie ten scenariusz, zastanawiałam się, odnosząc się do Mistrza i Małgorzaty, w jaki sposób pokazać kraj, taki jak na przykład Rosja, Chiny, czy także Polska, który przeszedł tak dramatyczną przemianę w ostatnich 100 latach, czy nawet 50 latach. Jak to pokazać, jeżeli nie miałby być to dokument, pokazać to w jakiś inny sposób. Więc postanowiłam umieścić w moim filmie takie surrealistyczne elementy. Jeden to jest UFO, także dwóch bardzo dziwnych bohaterów, mężczyzna, który naprawia rowery, który nigdy nie mówi, nie wiemy skąd on pochodzi, a także dziwny Amerykanin, który nagle się pojawia jakby w filmie. Tak więc spróbowałam jakby, odnosząc się do Mistrza i Małgorzaty, wprowadzić właśnie takie bardzo dziwne, surrealistyczne elementy, które potrafiłyby pokazać tak wielką przemianę. So I think as a filmmaker, this film, the task was quite big for me because the beginning, as you see, the unpolluted, undamaged, this natural utopia landscape, the green mountains, the peaceful villages, the harmonic agriculture society in the very beginning. And then towards later of the film, the whole balance being destroyed, damaged, become very lousy, noisy, polluted industrial environment. This was quite difficult for a very small budget film. And I think somehow we kind of managed that through the characters, those destiny of the characters. Tak naprawdę ten film był dla mnie wielkim wyzwaniem, ponieważ na początku widzimy taką wspaniałe, utopijne miejsce z cudowną, nienaruszoną przyrodą i podczas jak film idzie do przodu, to co coraz bardziej się zmienia, widzimy zniszczenie środowiska naturalnego, hałas, skażenie i oczywiście jest to niezwykle trudne dla filmu z bardzo małym budżetem, ale wydaje mi się, że tak naprawdę przez rozwój bohaterów udało nam się to pokazać. To zostańmy jeszcze przy tych nawiązaniach. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale na samym końcu pokazuje się taka informacja, że film jest dedykowany innemu filmowi Michała Kałatazowa, Soj Kuba, Jakuba. Film radziecki z lat 60. Ale to był taki film, który pokazywał, jak Kuba przechodzi od kapitalizmu do socjalizmu. Natomiast u Pani jest raczej przejście od socjalizmu do kapitalizmu, więc traktuję tą dedykację z taką dużą ironią. Czy mam rację? If it's only ironic, I think it's very cruel. It's a cruel dedication, I think if we talk about ideology, if we talk about socialism, I think in Chinese sense it's maybe more complicated than the Russian. I couldn't say that because I don't really know well. For example, the socialism in Poland, in Russian at that time. But in China, there's a natural desire. 100 years ago, I think we went through such a from the Opium War with English. China just went to the most disaster, historical time. And it's kind of last 150 years of darkness and poverty. So I think if you go to China still now, today or tomorrow, you hear the poor people, the peasants, normal people, all the citizens say something like, without the last revolution in the 40s with Mao, we are still in the dark poverty. So they would say that in the very sincere voice, and it will make you wonder to rethink about socialism. Because in Chinese way, it's something I think really quite complex. And I think when I was younger, I was a bit more cynical than now. And now I think I came to West, living in West a bit, and then going back to China every year. I really see the progress, and there's a lot of positive stuff going on, in the country. There's positive energy.
Gdyby ta moja dedykacja była tylko jakby ironiczna, to byłoby dosyć okrutne. Ja myślę, że sprawa jest raczej bardziej skomplikowana, chociaż tak naprawdę nie znam do końca socjalizmu ani w Polsce, ani w Rosji, dlatego trudno mi się do tego do końca odnieść. Tyle, co mogę powiedzieć, że ostatnie 150 lat historii jest to bardzo trudny okres, szczególnie od czasu wojen o opium z Anglikami. Była w Chinach ogromna bieda, dlatego jeżeli zapyta się często wielu ludzi w Chinach, o ich historię, to powiedzą, że bez rewolucji Mao, bez tej zmiany, która pod koniec lat 40. się dokonała w Chinach, to byłoby o wiele gorzej. I naprawdę oni tak uważają i to sprawia, że ja też zaczynam o tym myśleć. Myślę, że w młodości byłam znacznie bardziej cyniczna, ale teraz po tym, jak mieszkałam przez jakiś czas na Zachodzie, jak wracam do Chin, też widzę wiele pozytywnych zmian, dlatego uważam, że jest to znacznie bardziej skomplikowana kwestia. But nevertheless, you see the trauma in the film, which is tragic. You know, in my film, you see those small people's destiny is really quite tragic. And I think what concerns me is in the radical social change, very radical social change, how those humans, the small individuals, faceless, voiceless individuals, how do they cope? Some become the winner, the successor, like Bill Kong, you know, this mad businessman in the film. Bill Wong character in the film, successful millionaire, and then some become loser and a failure, like the fisherman commit suicide. And I think these are the things I concern. It's very difficult to talk about ideology and a social form, but I think for an artist, it's almost easier to analyze those destinies, small people's destiny. And in a way, you kind of lose, you are not able to judge, you know, what kind of social form suits this country. You start to think about the individual's destiny. Myślę, że tak naprawdę artyście bardzo trudno jest ocenić i wydać taką ocenę, jaka najlepsza jest forma życia społecznego. Ja bardziej staram się spojrzeć na poszczególnych bohaterów, na ich konkretne życie, na osoby, które tracą lub zyskują na tak bardzo poważnej zmianie. Jest ten biznesmen, któremu się udaje, który zaczyna prowadzić hotel, ale jest też rybak, który popełnia samobójstwo. Także chciałam pokazać też dramat jednostek, które w pewnym momencie jakby nie mają głosu i to, co się z nimi dzieje. Myślę, że artyście właśnie łatwiej jest pokazywać taką zmianę na zasadzie konkretnych osób, niż oceniać cały system. And maybe another thing quite important for me to write this script 3 years ago is the final. I wouldn't say the resolution or for those problems. You know, the final exit for the humans is what, you know, is. I mean, in my film, it's presented as this hippie UFO, you know, sitting in the water, and every part of the UFO is built from bicycle chains. You know, it's supposed to be Bicycle Man's invention, this UFO, and this was really important in the script because this doesn't exist in the novel, and it forced me to think, to make a film within 2 hours. I need to suggest to you an ending because with a novel is much more kind of elusive, imaginative form, and with film is really strong. You know what I should suggest to you as audience. So I wanted to take you from this discussion of whether capitalism or socialism, how totalitarianism works in a society. I want to take those discussions to a place which is about our own, the common destiny as a human. Can we live in this planet after all the ideology, you know, after all the consumption, after the whole environmental loss, you know, can we live? And these two characters, the man and woman, walk towards this crazy object. So that was really, I found in my script writing. Ta ostatnia scena, którą widzimy, to takie szalone UFO stworzone przez mężczyznę, który naprawia rowery, to jest z części rowerowych, to jego twór tak naprawdę nie pojawia się w książce, ale postanowiłam, że muszę zmienić troszeczkę zakończenie, bo jeżeli chodzi o film 2-godzinny, to muszę jakoś zasugerować publiczności jakieś wyjście. Nie tylko stawiać pytanie, co jest lepsze, czy taki, czy inny system, ale też jakby powiedzieć coś, co jest, zadać jakieś, zmusić do myślenia. Także to UFO ma symbolizować jakby
takie pytanie, czy w ogóle jest jakieś wyjście dla nas, czy możemy jeszcze zostać na tej planecie z tym, jaka destrukcja następuje środowiska, jak to się wszystko zmienia, z tym, czy jest i totalitaryzm, i kapitalizm, czy jest jakieś wyjście, więc stworzyłam taki nierealny obiekt z kosmosu, który miał to symbolizować. Ale to UFO, które też bardzo wyraźnie nasuwa skojarzenia z Arką Noego, prawda? Ci te zwierzęta, które tam się pojawiają w tych przezroczystych kulach. On się nie rusza, nie odpływa, nie odlatuje. I to dla mnie tak pobrzmiewa jednak takim mocnym pesymizmem, że no, nie da się uciec z tego systemu, który sami sobie tu na Ziemi stworzyliśmy. I think my vision of human destiny is very it's a disaster one, you know. That's put in this way, yeah. Ja myślę, że moja wizja takiego losu człowieka to jest w pewnym sensie wizja katastrofy, dlatego tak to But wygląda. I think that vision is so it's not locational vision. So in a way, the locational success we achieved through socialist, through capitalist, the village get rich, you know, people has better life. It's almost like it's very temporary locational success, and it's completely unknown. You know, our whole planet, the whole human destiny, where we go. That's much bigger issue. But now, actually, it's quite urgent. It's quite it's like anguish. It's angst and anguish of our shared destiny. Ja tutaj pokazałam pewien sukces, który pojawia się w konkretnym miejscu. Mamy tą wioskę, ludzie się wzbogacają, coś się zmienia, ale tak naprawdę myślę, że to nie jest tak bardzo istotne, jak to, w jakim kierunku tak naprawdę zmierza jakby całość, cała planeta. I myślę, że tutaj coraz bardziej pojawia się jakiś strach, jakaś niepewność. And in a way, so some audience, especially some, you know, film producer will say, "But I need this love story, you know. But this love story, you know, are they together or what? You know." And for me, really, I in a way, after 1 hour, I didn't care their love. You know, they supposed to love each other. You know, the young man and the woman, but the woman has to be married with the first lover, the older lover she has. And this has become a very, it's almost not as important as this final UFO object. And these are much bigger destiny for these two lovers. You know. Często publiczność albo także producenci mnie pytali, a co z historią miłosną, co się stanie z nimi, jaki będzie ich los. Dla mnie to nie było takie ważne. Ja myślę, że po godzinie filmu w zasadzie to przestaje mieć już takie znaczenie. Oczywiście bohaterka najpierw musi wyjść za mąż za pierwszego kochanka, żeby być z drugim, ale dla mnie tak naprawdę ważniejszy jest ten niesamowity obiekt na końcu i to, jakie jest jakby przeznaczenie w ogóle wszystkich może ludzi niż akurat ta jednostkowa historia. And because I want to mention this Kwok Yuen character in this film with my previous film, Shi Chinese, the Li Mei character. And because they look so different, you know. One is almost a passive, existentialist, gray, you know, very melancholic character in Shi Chinese. And this one is totally active and free and mysterious. This woman, we don't really know what she wants, but she seems can get everything she wants. But I think they are one person, you know. The one is 20 years old, and this is 38 years old. They're really quite coherent, I think. It's the same woman who refused to take the identity, the society given to her, refuse and throw it away and abandon this traditional identity she's supposed to have, leave it and go to a journey which is very, very naked, bleak journey, but she wants to find it. So, yeah. Myślę, że bohaterka tego filmu jest w pewnym sensie bardzo podobna do bohaterki mojego poprzedniego filmu Chinka, choć są to na pozór osoby zupełnie inne. Tam to jest osoba bardzo egzystencjalna, melancholijna, bardzo smutna. Tutaj mamy drugą bohaterkę, która jest bardzo pełna energii, która potrafi jakby czerpać ją z życia, ale uważam, że tak naprawdę jest to jedna i ta sama osoba, chociaż tamta bohaterka ma 20 kilka lat, ta 30 kilka, to łączy je jakby jedna bardzo istotna kwestia. Są to osoby, które
i nie zgadzają się na to, żeby zaakceptować taką tożsamość, jaką chce wymusić na nich otoczenie. Nie chcą się zgodzić na taką etykietkę, jaką dostają i dlatego muszą wyruszyć w jakąś taką podróż, bardzo mroczną podróż, ale taką podróż, w której będą starały się znaleźć swoją taką prawdziwą tożsamość. Ja mam jeszcze takie pytanie, czy pani filmy są pokazywane w Chinach i czy one stają się tam jakimś przyczynkiem do dyskusji? Well, of course, we don't have chance to show it. No. Nie ma takiej szansy, A żebyśmy w drugim pokazali. obiegu tak zwanym? What about... Czy ma pani jakieś odzewy ze strony chińskiej widowni? I think it's both. You know, it's a both because the film is only launched in September 2 months ago, and this is a very new place, new festival. I think people intend to think because it's quite a political film, so it will be difficult to show inside China. So you know, in the West, people might think very naturally, and I repeat again all the time. I say, this is wrong. You must, whether East or the West, you must realize our biggest censorship is commercial censorship. It's awful censorship. And I know you know, people say, okay, we don't call that censorship. I say, no, it's a capitalistic, most devastating censorship. Is my films, all other Chinese filmmakers' film, if there's no commercial value, whatever political message you have doesn't count. It doesn't show in the cinema unless you make very commercial film. And in a way, in China, it's very similar. You know, we have foreign, mainly is a place showing Hollywood movie. So multiplex is a Hollywood movie, and that is our shared, you know, reality, and it's really difficult. I think for artists like us, like you know, you can't show inside the country, and you don't have market outside our country because it's too foreign, too art house, too foreign, and you just don't have any market at all. So it's really difficult. Myślę, że ten film ze względu na przesłanie polityczne, które zawiera, nie ma praktycznie żadnych szans na to, żeby zostać pokazany w Chinach. Zresztą jego premiera dopiero odbyła się teraz we wrześniu, także jeszcze nie było dużej szansy, żeby został obejrzany, ale jest pewna rzecz, którą ja powtarzam do znudzenia cały czas, że tak naprawdę dla mnie gorsza niż ta cenzura polityczna jest cenzura komercyjna, polegająca na tym, że jeżeli film nie jest wystarczająco komercyjny, to szczególnie właśnie w systemie kapitalistycznym nie zostanie pokazany. W Chinach oczywiście pokazywane jest mnóstwo hollywoodzkich filmów i to jest ta rzeczywistość, która tam jakby przenika, ze względu na to, że to są bardzo komercyjne produkcje. Dla nas, dla twórców kina autorskiego jest to niezwykle trudne, szczególnie dla mnie, ponieważ nie mogę pokazać swojego filmu w Chinach właśnie ze względu na cenzurę polityczną, a w świecie zachodnim ze względu na to, iż nie jest to komercyjna produkcja, też jest podobnie. Jest to zupełnie inny rodzaj cenzury, ale również bardzo, bardzo istotny. Czy państwo chcieliby o coś zapytać reżyserkę? Bardzo proszę. Czekamy na kogoś, kto będzie pierwszy i odważny. Albo chcieliby państwo się podzielić swoimi opinią, wrażeniem? Może pani bywać w Chinach? Czy to, ta cenzura nie zmusza do tego, że pani nie może tam wracać? After the film, do you think you will have problem entering to China because of the censorship, because of the foreign language? Well, let's find out. Let's find out. Google me all the time on the internet. Tego będę musiała się jeszcze dowiedzieć. Sprawdzajcie w Google, co tam się ze mną dzieje i wtedy będzie wiadomo. Dziękuję za to pytanie. Did you have any problems with filming this on location in China? Actually, this time we prepared very well. You know, also we were shooting in a really remote province. It's a Guangxi province towards Vietnam, and those mountains are difficult to get there. And because it's a script, the story really required this very quite pure landscape. And in a way, you really have freedom because we were just filming in those mountains, so really natural, and the people are
because they're remote, so they're very kind, and they're less political minded, you know. And for example, the scene with the riot and the wedding is really, there's 250 peasants on the riot, you know, the rebelling scene, and then there's another 250 in the wedding scene. It's really quite a lot, and we were just worried, you know, how they would perceive this rebelling scene to say the things my script want them to say, and we found the chief of the village, and I asked him, "Can you bring 200 people?" He said, "Yeah, when, you know, as long as you have lots of lunch for us." So meaning we have twice lunch for them, but also dinner as well. They're really hungry all the time, and so we were shooting the riot scene, and I think for the filmmaker, it's almost like a moral quest to force, you know, the non-professional, real people to say the things they might feel so embarrassed. And culturally, politically, they might feel very challenged. But I think after something like 10 minutes, they start to recover, they found their own emotion, and they shout. They shout much louder, you know, they become really quite real, and their anger shows, and which is really quite demonstrative. Myślę, że jednym z powodów, dla którego udało nam się to nakręcić, to jest to, że te tereny są bardzo niedostępne, tam bardzo niewiele ludzi dociera. Zresztą takiego właśnie krajobrazu wymagał scenariusz. Kręciliśmy na terenach niedaleko granicy z Wietnamem i myślę, że też dla ludzi, którzy tam mieszkają, nie są aż tak politycznie nastawieni, nie myślą tak dużo o tym, dlatego są to bardzo życzliwi ludzie, łatwo nam się z nimi współpracowało. Na pewno trudne były te ostatnie sceny, gdzie mieliśmy ponad 200 statystów w scenie tej demonstracji, nagle w scenie ślubu, no i zastanawiałam się, czy będzie z tym problem, więc poszłam do komendanta wioski i zapytałam, czy może nam przysłać 200 statystów. On powiedział, nie ma problemu, rozumiem, że dostaniemy lunch i kolację. A kwestia jest taka, że ludzie ci są zawsze bardzo głodni i było to na pewno bardzo przekonywujące. I dla mnie tak jakby takim moralnym wyzwaniem było zmuszenie tych ludzi, jakby zachęcenie do tego, żeby mówili w tej scenie z demonstracji takie rzeczy, których może trochę wstydzą się powiedzieć, które są trudne do powiedzenia i myślę, że przez pierwsze 10 minut była to dosyć napięta sytuacja, ale w pewnym momencie ludzie, jakby emocje tych ludziom puścili, jakby zaczęli sami grać, sami jakby mówić to, co czują w tej scenie i to było na pewno bardzo ważne. Maybe the best thing for filmmaker, you know, for me to remember this film is those improvising with non-professional people, the peasants, those 200, 300 peasants. I think that's best part of the filming. I remember, for example, the farmer one in the film, the one with the buffaloes, and he's a real farmer, you know, because he got a buffalo. So we can't have an actor, you know, to take the buffalo, and buffalo always hate actors, you know, and. But he's really typical. And then the fisherman, you know, the one committing suicide, he's also a real fisherman, and that's his real boat. And he has these 2 fishing birds, these 2 crazy birds, you know, that's his favorite thing in his life. And he has no family, so he has to stay with his 2 birds, and which was perfect. And but it's also very disaster working with those peasants, like hundreds of people. They are so unreliable, unstable. He totally, you know, has no sense of, you know, we are really every day so much money and effort. And so it was really a disaster for producers to take that. For example, the farmer one with buffalo, we have very complete story about how farmer one's relationship with his buffalo. And in the end, you know, how he tried to sell his buffalo because he lost his land. And that's a sad little story with everybody. But this farmer one, he's a real person. He never brings his buffalo. He forgets his buffalo. And each time he arrives with different buffaloes, different colors. And then the buffalo arrives, is so big, you know, so small, and doesn't do the continuity. And we force him to go by to find a similar buffalo. So we have to take photos. Look like this. And he said, but who cares? It's a buffalo. And those things create big trouble of shooting. You know, it just crazy, you know, for a little animal, and doesn't work. And in the end, you know, I think those things, I think teach filmmaker a lot is useless in a way. The script, the story is kind of useless with the real people. For example, in the ending scene with the farmer one, he was squatting on the floor. He said, "I lost everything, and I sold my buffalo.
you know, that's the last appearance of this farmer. But in reality, he just forgot it. And then we have to sing with him. He go to sell his buffalo in the market. But he forgot, he didn't bring in any animals. So we had to force him to change the line to say, I sold it already. You know, and he couldn't remember the line. He was so confused which line he's supposed to continue. And things like that, I think it's wonderful in a way. If you're a storyteller, you learn how to change, to force yourself to fit into the reality. And this is really the best part for filming. Tak naprawdę najlepszą częścią dla twórcy jest ta możliwość improwizowania z ludźmi, którzy nie są profesjonalistami. Także wiele osób, które pojawia się w tym filmie, to są prawdziwi aktorzy, tak jak ten rybak, który zawsze był ze swoimi 2 ptakami, tak jak człowiek z bawołem, którego to jest tak naprawdę bawół, bo bawoły nie za bardzo chętnie pracują z prawdziwymi aktorami. Oczywiście dla producentów to jest prawdziwa katastrofa, taka scena na przykład demonstracji, kiedy każdy ze statystów robi to, na co ma ochotę i to jest na pewno bardzo trudne, ale na pewno jest wiele historii, które dawały mi wiele satysfakcji, tak na przykład historia tego mężczyzny z bawołem, który nie był profesjonalistą, zawsze przyprowadzał innego bawoła, który miał inny kolor, wyglądał inaczej, nie potrafił zrozumieć, dlaczego my chcemy tego samego bawoła, mówił, że to przecież jest tylko bawół. Mieliśmy całą historię o nim nakręconą, to jak on miał sprzedać tego bawoła, później on przyszedł, zapomniał o nim, więc uczyliśmy go nowej kwestii, on nie mógł jej zapamiętać, tak więc na pewno jest to wielkie wyzwanie, ale także wielka satysfakcja dla twórcy. Proszę Państwa, niestety musimy kończyć, bo tu za chwilę zaczyna się kolejny seans. Bardzo Państwu dziękuję i bardzo dziękujemy XIAOLU GUO, reżyserce filmu UFO w jej oczach. Dziękuję.